Cześć, z tej strony Lucek, witajcie na moim kanale. S21 Ultra, topowy Samsung, najlepszy smartfon tego producenta. Cóż, czy tak jest, czy mi się tylko wydaje, że nie do końca? No cóż, pogadajmy chwilę troszkę o nim. Cóż, jakaś taka moja recenzja. No po pierwsze, sam jego wygląd. No, odstają te niestety aparaty i bez etui telefon ciągle koleboce, więc to moim zdaniem nie jest zbytnio przemyślane. Na pewno przemyślane bardziej jest to, że to się mniej rysuje niż w mojej S20 Ultra poprzednim modelu, gdzie ta praktycznie cała szyba już jest zjechana. No tu na szczęście jest ta część, która nie jest szybą, tylko czymś takim matowym. Nie widać na tym rys, więc ochrona aparatów zdecydowanie lepsza. Samo wykonanie, no cóż, mam sampla testowego, który już gdzieś przerysował. Tu gdzieś coś porysowane, no niestety, no wiadomo, jak masz, tak masz, bez telefon, bez etui, no nie da się ukryć, że się zmęczy i to jest normalne, że niestety no się rysuje i tutaj, no mimo że jest metal i te sprawy, da się to zarysować. Sama ergonomia użytkowania, telefon duży, ale daje radę moim zdaniem, nie ma problemu. Kwestie, co widzimy na froncie, myślę, że najpierw zaczniemy od biometrii. No powiem wam, że na przykład twarzą nie jest takie dobre to rozblokowanie. Wiele smartfonów, fakt, no różnego rodzaju innych zza kamery mnie łapie. No tu robi po prostu problem, dopiero teraz złapał, więc no to na pewno gorzej niż w chińskich częstych konkurencjach. Czynnik linii papilarnych jest dosyć szybki, wystarczy naprawdę go lekko dotknąć. Znaczy się, czas rozblokowania jest dłuższy niż w większości smartfonów, które już do tej pory w tym roku gdzieś miałem okazję widzieć, ale po prostu wystarczy naprawdę tylko takie czasami krótkie muśnięcie tego czytnika, więc pod tym względem spoko, czas rozblokowania trochę dłużej. Sam ekran ładny, mocno świeci, chociaż na przykład Realme GT Neo 2, który ostatnio niedawno wyszedł, też ma ekran Samsunga jakiejś nowszej generacji, no świeci mocniej, jaśniej i według mnie ładniej niż S21 Ultra, chociaż no patrząc na jakieś tam Xiaomi Mate zeszłoroczny, 40 Pro, innego typu telefony, wypada zdecydowanie ten ekran fajniej, więc co do ekranu, jego jasności maksymalnej, minimalnej, no nie mam zarzutów. Też jakieś problemy te bielowe i tak dalej, no coś tam czasami świecą różnie one, ale nie jest źle. Ja przed chwilą nagrywałem dla was trochę speed testów, no i powiem wam, że telefon jest ciepły. No niestety Exynos 2100, Snapdragon 888 to są no, gorące kotlety w tym roku, no i tutaj wszystkie praktycznie smartfony na 888, które miałem, grzeją się podobnie lub minimalnie mniej, minimalnie mocniej niż Exynosy, więc no tutaj wybierając te procesory w tych smartfonach, no na pewno będziecie mieli ciepło. Mój tip, Snapdragon 870. Wszystko co mam na Snapdragonie 870 naprawdę się nie grzeje i na przykład, nie wiem, Vivo X61, GT Neo 2, Motorola G100, powiem wam, że bije ten telefon w speed testach moich bezproblemowo, więc wydajność tego Exynosa no nie jest jakaś taka wielka. W Snapach 888 też zobaczcie sobie speed testy, nie zawsze Samsung wygrywa, więc no mam nadzieję, że już S22 w końcu będą Snapdragony, nie Exynosy, bo to mi się wydaje, że to jest zła droga. Nie ma sensu upakować czegoś, co nie jest najszybsze, a żądać za to naprawdę grubą kasę. To też nie jest zbyt dobra opcja, gdzie w innych częściach świata dostaje się coś lepszego moim zdaniem. Na plus na pewno aktualizację systemu. Już jest Android 12 otóż to tym smartfonie wrzucony. Informacje o programowaniu, widzicie One UI wersji 4.0. Klikam, przeklikuję, nie ma za bardzo jakichś takich większych różnic. Zabezpieczenia, które tutaj mamy, przychodzą mniej więcej po 1 listopada. Nagrywam to w połowie listopada, trochę bardziej nawet niż w połowie, więc no to akurat Samsung zawsze fajnie robi. I tutaj te comiesięczne, nawet moje S20 Ultra nadal przychodzą comiesięczne aktualizacje, więc tu jest jak najbardziej ok. Co w środku, no powiem wam, że jakichś takich większych zmian w tym nowym One UI ja nie widzę zbytnio na pierwszy rzut oka. Jest wszystko w większości przypadków tak jak być powinno, może tutaj trochę przeprogramowane te ikony po rozwinięciu tego chyba nie było od razu na dole jasności, to dosyć fajne. Z racji tych dużych ekranów przyzwyczaiłem się, że czasami to podwójne rozwinięcie w dół, no jest to przemyślaną opcją w przypadku tak dużego ekranu i to akurat fajnie się sprawdza. No cóż, wiadomo, po lewej stronie Google to co być powinno, układ. Standardowo możecie tutaj różne rzeczy robić, więc kto miał Samsunga wie jak to działa. Sama jego wydajność działania, jak już powiedziałem, nie wygrywa z większością telefonów, nie jest jakiś super szybki, więc no pod tym względem, mimo że wydaje się, że to wszystko fajnie, szybko działa, odświeżanie ekranu, te sprawy, wszystko fajnie, ale powiem wam, że no telefony, które kosztują połowę z tego,
co on na Snapdragonie 870 potrafią działać moim zdaniem szybciej i lepiej. I nawet jakoś to fajniej, płynniej wygląda. Chociaż ten telefon nie jest wolny, no trzeba to przyznać. Jest szybki, ale no to nie jest taki top of the top, jak to czasami było u Samsunga, że wszystko, a dopiero później Samsunga, dopiero później reszta. Teraz mam wrażenie, że Samsung goni i miejmy nadzieję, że w końcu w S22 modelu jakiś Snapdragon się pojawi dla nas w końcu, bo no, Exynosy coś moim zdaniem ostatnio przegrywają niestety i takie jest moje zdanie. Granie, no wiadomo, no, ekran duży, dobre kolory, dobra responsywność, procesor też topowy, chociaż nie top of the top, więc jeżeli chodzi o gry, bezproblemowo pogracie wszystko, tutaj nie ma problemów. Jedynym problemem będzie to, że telefon zrobi się ciepły, w szczególności gdzieś tu w okolicy aparatów, no i to niestety da się poczuć nawet przez etui moim zdaniem, więc tak to wygląda. Bateria dzień i raczej nie więcej moim zdaniem. No na pewno na minus to, że pudełko przychodzi praktycznie z telefonem, brak ładowarki, więc to minus. Też nie ma jakichś mega szybkich ładowań w tym smartfonie, więc trochę poładujecie go, nie ma jakichś 67 W tych spraw. To też moim zdaniem powinno już być w topowym smartfonie, a nie ma, może w przyszłym roku, chociaż wątpię, chyba też jeszcze się Samsung nie odważy, wiadomo, strachy po bateriach w Note'ach 7, no chyba pozostaną mi to dosyć długo. Strach przed szybkim ładowaniem, żeby się coś nie przyjarało. Takie tutaj zdanie. Na pewno na plus moim zdaniem jest fotografia i aparat, bo tutaj Samsung moim zdaniem robi w tym roku najlepsze zdjęcia. Jeżeli chodzi o smartfony, jakie miałem w tym roku w rękach, zdjęcia są najlepsze. Szeroki kąt, jasno, ciemno, bardzo fajnie. Chociaż wiadomo, w ciemniejszych warunkach, no może chyba to jest najbardziej problematyczne, może być trochę gorzej, ale no powiem Wam, że standardowe zdjęcia w ciemnym bailando. Moim zdaniem nie ma chwilowo chyba lepszego smartfona fotograficznego, chociaż fakt nie miałem tego najnowszego iPhone'a, ale mi się zawsze zdjęcia z Samsungów bardziej podobało, więc tutaj myślę, że też może być tak, więc fotograficznie jak najbardziej bym polecał. Jak chcecie mieć najlepsze foto w Androidach, to bierzcie Samsunga, nawet nie Xperia 1, tylko to, bo tutaj nie musicie nic kombinować, nie musicie nic ustawiać. Zdjęcia za każdym razem wychodzą słowo na Z, na końcu biste, więc no fotograficznie naprawdę top of the top. Fakt, te zoomy, które tutaj są i nawet ten stukrotny, powiem Wam, że on się polepszył moim zdaniem, jest większa stabilizacja w wyższych jego wartościach, telefon nie trzeba tak nim kombinować, stabilizuje fajnie, więc tutaj jak dla mnie jak najbardziej ok. Nagrywanie, wszystko moim zdaniem fotograficznie w tym Samsungu jest moim zdaniem w tym roku najlepsze z tych smartfonów, które miałem okazję testować. I nie wiem, wszystkie topy na 888 u mnie były i moim zdaniem zdjęcia to tylko i wyłącznie w Samsungu wychodzą najlepiej. Co jeszcze z Samsungowych rzeczy, które mogą być tutaj dla Was ciekawe? Myślę, że w sumie tyle. Smartfon sam z siebie jak najbardziej jest spoko, można być z niego zadowolonym, można się z niego cieszyć, ktoś kto miał zawsze Samsungi będzie zadowolony, no chociaż mówię, no cena jest za wysoka do tego, co oferuje konkurencja, gdyż no, w połowie nawet niższych pieniądzach można dostać również szybki smartfon, który zrobi dobre zdjęcia, ale nie super zdjęcia i będzie miał trochę inne rzeczy lepsze, no ale wiadomo, jak chcecie mieć najlepsze foto i w miarę najszybszy w miarę szybki smartfon, bo nie jest najszybszy, to można brać tego Samsunga. Ale jeżeli ktoś bardziej myśli swoim portfelem, no to myślę, że na pewno skieruje się, nie wiem, w kierunku Vivo X60, Realme GT Neo 2, ewentualnie Realme GT, jakieś z Xiaomi Mi 11T Pro, który też w speed testach zdecydowanie jest szybszy od niego. No cóż, no ale wiecie, fotografia fotografią, wygląd wyglądem, ekran, no myślałem, że jest najlepszy, chociaż póki nie przyszedł do mnie GT Neo 2, który moim zdaniem pobija ten ekran i to zdecydowanie, jeżeli chodzi o jakość tego wyświetlania tego obrazu, więc no cóż, czekamy na S22, zobaczymy jak wypadnie w tym roku. No akurat tym razem S21 Ultra u mnie jakby pod koniec roku się mogę o nim wypowiedzieć i w sumie chyba w jakiś sposób dobrze, bo zanim przeważnie zawsze miałem Samsungi i jakoś ta marka u mnie często była, no to w tym roku widząc wszystkie inne i dopiero później na końcu dostając jego, mam wrażenie, że chyba bym go nie wybrał w tym roku. To, że ma fajniejsze foto niż moja S20, stabilizację w szczególności w tym trybach wyższych, no to
no jest troszeczkę też szybsza, bo jest speed test między S20 a S21, ale raczej chyba bym pozostałem, jak widzicie, i na niektórych jeszcze filmach, że nie zakupiłem w tym roku nowej S-ki. Dobra, a jeszcze głośniki stereo oczywiście bardzo fajnie brzmią. Czy to jest top of the top? No ścisła czołówka, jeżeli chodzi o brzmienie tego stereo na tych głośnikach, mi się jak najbardziej podobało, więc pod tym względem można być zadowolony. Czyli na pewno głośniki, aparat, sztosik, wydajność 8/10 albo 8,5, aparat 9/10, bo na przykład Realme GT Neo 2 mi się spodobał bardziej. No i cóż, no, telefon dobry, ale z mankamentami, które myślę, że każdego z Was będą interesować może teraz przed tym szałem zakupowym świątecznym. No więc wiecie, co zwrócić, co może być nie do końca tak, co będzie na super, co będzie na średnio. Więc tyle. Samsung S21 Ultra. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!